Wyobraźcie sobie, że jesteście producentem mebli i stworzyliście serię krzeseł, z których jedno okazało się bardzo popularne od wielu lat. Pewnego dnia firma meblarska skontaktowała się z Wami, iż kopiujecie ich zarejestrowany wzór przemysłowy i zażądała, abyście zaprzestali produkcję swoich krzeseł. Z tego powodu decydujecie się zbadać ich roszczenia. Odkrywacie, iż kiedy żądający zarejestrował swój wzór przemysłowy, to Wasze krzesło było już na rynku od wielu lat. Co możecie zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli w Waszej ocenie wzór przemysłowy był udostępniony publicznie, zanim zostało udzielone na niego prawo, możecie domagać się jego unieważnienia. Zatem, jeśli wiecie, że taki wzór nie był nowy w dacie zgłoszenia go do ochrony, został udostępniony publicznie i mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo daną dziedziną, której wzór dotyczy, możecie skutecznie żądać unieważnienia udzielonego na ten wzór prawa. Należy mieć na uwadze, że postępowanie takie może być skomplikowane. Warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady prawnej. Składając wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, musicie wskazać przyczyny. W Waszym przypadku powodem złożenia wniosku o unieważnienie prawa udzielonego na wzór przemysłowy może być brak nowości. Należy pamiętać, iż w odniesieniu do wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego mogą mieć zastosowanie także inne niż brak nowości przesłanki, np. brak indywidualnego charakteru. W celu skutecznej ochrony swoich praw i interesów gospodarczych warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wniosek do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie wzoru przemysłowego możecie złożyć samodzielnie bądź z pomocą pełnomocnika. Urząd powiadamia stronę przeciwną, uprawnionego do spornego wzoru przemysłowego, o złożeniu takiego wniosku i wyznacza termin na ustosunkowanie się do zarzutów i argumentów wskazanych przez wnioskodawcę. Obie strony postępowania będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów oraz twierdzeń w czasie trwania postępowania. Kolegium orzekające wyda orzeczenie, na które stronom przysługiwać będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W przedmiotowym postępowaniu w trybie spornym to strony muszą wykazać inicjatywę procesową, to znaczy przedłożyć materiał dowodowy na poparcie swoich argumentów. Kolegium orzekające wydaje orzeczenie po dokonaniu analizy materiału zgromadzonego w aktach sprawy. Kolegium wyda decyzję o unieważnieniu prawa, jeśli uzna zasadność żądań wnioskodawcy. Decyzja taka będzie miała skutek od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony, czyli taki, jakby ochrona ta nigdy nie została udzielona. Należy pamiętać, iż urząd może uznać wniosek za zasadny tylko co do niektórych odmian wzoru. W pozostałej części może wniosek oddalić. A co w przypadku, gdy urząd uzna żądanie strony za niezasadne w całości? Wówczas wzór przemysłowy pozostanie w mocy ze skutkiem zarejestrowanego prawa. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem w celu uzyskania porady prawnej.